Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Witam w drugim odcinku długiej serii, bo tych odcinków będzie mnóstwo na temat szkodliwości olejów roślinnych. Pierwszą część znajdziesz tutaj, jeśli jeszcze jej nie oglądałeś. Jeśli tak właśnie jest, że nie oglądałeś, to właśnie polecam zacząć od tego pierwszego odcinka, ponieważ jak to bywa z seriami, to daje dużo lepszy pogląd na kolejne odcinki i nie ma aż tylu szczegółów, które gdzieś tam się ominie po drodze. W pierwszym odcinku omawiałem szkodliwość podgrzewania olejów roślinnych. Podczas tego podgrzewania, zważywszy na to, że oleje roślinne, które są bogate, szczególnie w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, są niesamowicie niestabilne, powstaje mnóstwo różnego rodzaju toksycznych substancji, łącznie z kancerogenami. Jest to absurd, na który często zwracam uwagę, że wiele osób, które uważa, że żyje zdrowo i na przykład nie pije alkoholu, bo mówi, że to jest kancerogen, potrafi smażyć po prostu pasją na olejach roślinnych, no bo przecież tam na tych opakowaniach to są pole słoneczników, pole rzepaku, to wszystko jest takie naturalne. Rzeczywistość jest niestety przykra. Jeszcze raz, osoby, które smażą na takich olejach, bardzo często spożywają znaczące ilości kancerogenów. Jeśli chodzi o literaturę naukową, bo tutaj bym powiedział, nie gadamy o opiniach, gadamy o tym, co pokazuje literatura naukowa. Nie ma jakiegoś dużego pola, jeśli chodzi o kontrowersje. Taki jest, jak to się ładnie mówi, ogólny konsensus. Natomiast gdzie są różnego rodzaju kontrowersje? Kontrowersje tyczą się spożycia przede wszystkim olejów roślinnych, i to w znacznych ilościach, kiedy one nie są poddawane obróbce termicznej. To jest największy jakiś tutaj punkt sporny. Ja będę oczywiście to omawiać w kolejnych odcinkach, natomiast w tym odcinku chciałbym pokazać, gdzie potencjalnie będą zaczynać się różnego rodzaju kłopoty. Nawet jeśli takie oleje nie będą poddawane obróbce termicznej. I te kłopoty, bo o tym będzie cały odcinek, zaczynają się od tego, że tłuszcze, które my spożywamy, są wbudowywane w komórki naszego ciała. Są wbudowywane w komórki tłuszczowe, są wbudowywane w lipoproteiny, między innymi tą słynną naszą lipoproteinę LDL, w lipoproteinę HDL, w membrany komórkowe. Przez ostatnie dekady byliśmy straszeni i słusznie tym, że tłuszcze trans są takie szkodliwe. Pomijam to, że tłuszcze trans, o czym wiele osób nie wie, są również wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Byliśmy straszeni, że one właśnie będą powodować stany zapalne i mogą przyczyniać się do miażdżycy, bo one wbudowują się właśnie w nasze komórki ciała. To, co ciekawe, nie mówi się tego a propos tych zwykłych, zdrowych olejów roślinnych, tak, rzepakowych, słonecznikowych i tak dalej. I w tym odcinku chciałbym właśnie pokazać, że one również są na potęgę wbudowywane w olbrzymią ilość komórek naszego ciała. I właśnie to rodzi potencjalne kłopoty, przeolbrzymie kłopoty, jeśli chodzi o nasze zdrowie w perspektywie długoterminowej. Nie krótko, ale długoterminowej. A teraz chwilę przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak to zawsze mówię, hodowla odbywa się po bożemu. Nie ma żadnych antybiotyków używanych na żadnym etapie hodowli. Nawet jeśli zwierzęta zachorują, jest to rozwiązywane inaczej. Nie są używane żadne boostery wzrostu. Innymi słowy, mamy gwarancję, że mięso, które będziemy spożywać z naszą rodziną, jest jak najwyższej jakości. I Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy jedną z gotowych mięsnych paczek albo kompletujemy własną z produktów, które są dostępne w sklepie. 2. Wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona i 3. Cieszymy się tym, że paczka taka ląduje prosto pod nasze drzwi. Mięso to jest świetnie zabezpieczone warstwą izolacyjną, zmrożone suchym lodem, więc można je bezpośrednio przełożyć do zamrażarki i wyjąć wtedy, kiedy mamy ochotę albo czas coś ugotować dobrego. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś w Mięsnej Paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Jak zawsze polecam serdecznie ze swojej strony. Dzięki Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym zacząć od bardzo ciekawej kwestii, która tak naprawdę jest manipulacją ze strony różnego rodzaju mediów mainstreamowych. Bo w momencie, w którym zaczynamy mówić o szkodliwości olejów roślinnych, oczywiście często pierwsze skrzypce będzie grał kwas linolowy. Kwas linolowy znajduje się na potęgę w tych różnego rodzaju popularnych olejach roślinnych, które są używane w naszej kuchni. Często takie przygaszanie ludzi polega na tym, że wychodzi taki dietetyk albo lekarz i mówi: kwas linolowy jest niezbędny, przestań gadać bzdury, że na przykład spożywanie oleju słonecznikowego jest szkodliwe dla kogokolwiek, ponieważ tak, jest tam dużo kwasu linolowego, ale on jest absolutnie niezbędny dla naszego zdrowia, nasze ciało go nie produkuje.
I jest to święta prawda. Ta manipulacja gdzieś musi się znajdować, na czymś musi polegać. Na czym ona będzie polegać? Polega na tym, że nasze ciało potrzebuje bardzo niewielkiej ilości kwasu linolowego. Jeśli chodzi o dietę, która będzie składała się z 2000 kilokalorii, będziemy potrzebowali około 1 gram tego kwasu dziennie. Mówimy więc o 9 kilokaloriach, bo 1 gram tłuszczy to będzie właśnie mniej więcej 9 kilokalorii. Ale powiedzmy, że te dane są pesymistyczne, weźmy te sugestie, rekomendacje bardziej optymistyczne, czyli że do 2% naszych wszystkich kalorii, które spożywamy dziennie, ma pochodzić z podaży właśnie kwasu linolowego. Wtedy będziemy spożywać mniej więcej 18 kilokalorii, czy coś w tej okolicy, do 27, jeśli chodzi o kwas linolowy. I w toku ewolucji my tak naprawdę nigdy nie dostarczaliśmy tak naprawdę dużo więcej tego kwasu, bo było to niemożliwe. Ten kwas linolowy, owszem, on będzie się znajdować na przykład w tłuszczach zwierzęcych, w nasionach, w orzechach, niektórych dzikich roślinach. Natomiast tak jak mówiłem, nigdy tak naprawdę ewolucyjnie nie byliśmy w stanie spożywać żadnych znaczących ilości tego kwasu, bo po prostu nawet w obecnie tym przemysłowo produkowanym mięsie nie znajduje się go wystarczająco dużo, żeby odzwierciedlić konsumpcję tego kwasu, która będzie pochodzić z olejów roślinnych. Także samo to, że kwas linolowy jest niezbędny, nie oznacza, że jest on pożądany w nadmiernej ilości. Według różnego rodzaju badań, oczywiście to będzie się różnić ta liczba w zależności od badania do badania, nawet do 20%, 10-20% wszystkich kalorii w takich dietach naszych nowoczesnych może być spożywanych właśnie z olejów roślinnych w postaci przede wszystkim tego kwasu linolowego. Właśnie, jeśli coś jest niezbędne, to nie znaczy, że więcej równa się mniej. Witamina A jest absolutnie niezbędna. Witamina A w nadmiernej ilości, bo jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, będzie toksyczna. To samo będzie tyczyć się witaminy D, to samo będzie tyczyć się choćby witaminy E. Dowolna witamina, która będzie rozpuszczalna w tłuszczach, będzie toksyczna w nadmiernej ilości i tak naprawdę można powiedzieć absolutnie dowolna witamina. Nawet różnego rodzaju suplementy, które są uważane za prozdrowotne, będą szkodliwe w nadmiernej ilości. Mogę tylko wspomnieć jako ciekawostkę, oczywiście nie może zabraknąć tych moich off-topików, nikotynamid. Wiele osób bierze go, żeby zwiększyć poziom NAD+, bo to są te nasze teraz kuracje po prostu długowieczności. Kłopot polega na tym, że patrząc na badania, nadmierne spożycie tego nikotynamidu będzie powodowało zmniejszenie puli betaminy, podwyższenie poziomu noradrenaliny oraz hipometylację różnego rodzaju genów, również tych, które nie będą pozytywnie oddziaływały na nasze ciało, co jest całym osobnym tematem. Także nawet jeśli ktoś stwierdzi, że to jest fajne, bo to jest niezbędne, to jeszcze raz większa ilość bardzo często nie będzie iść w parze ze zwiększoną konsumpcją. Dowolna witamina, jak i różnego rodzaju składniki odżywcze w nadmiernej ilości muszą być, uwaga, detoksyfikowane przez organizm. Przez różnego rodzaju systemy detoksyfikacyjne, co powoduje stres. Te różnego rodzaju systemy metaboliczne, detoksyfikacyjne, o których mówiłem już wielokrotnie na kanale, jak choćby osławiony CYP450 w wątrobie, one w momencie, w którym muszą coś detoksyfikować, będą produkować znaczące ilości wolnych rodników. Jeśli ktoś na przykład bez opamiętania wali suplementy, tutaj był odcinek o suplementacji Frankensteina, czyli po prostu walenie suplementu za suplementem tylko dlatego, że ktoś to promował często na kanale czy w jakimś artykule, mimo że ten suplement nie może być prawdopodobnie dla ciebie dobry, będzie produkować nadmierne ilości stresu oksydacyjnego. To nie jest coś absolutnie dobrego. I wracając już do kwasu linolowego, to samo będzie tyczyło się właśnie tego kwasu, bo warto wspomnieć, że szczególnie jeśli chodzi o różnego rodzaju substancje, które będą rozpuszczać się w tłuszczach, albo są tłuszczem, tak jak kwas linolowy, który będzie wbudowywać się w komórki naszego ciała, organizm nie ma żadnych mechanizmów szybkiego usuwania właśnie nadmiaru takich elementów. Nie ma po prostu żadnego systemu kontroli nagłej tego. Tak jak nie ma choćby większość witamin z grupy B. Tak? Jeśli spożyjemy ich więcej, pół biedy organizm to wysika. Nie jest to niestety prawdziwe, jeśli chodzi o między innymi kwas linolowy. Pozwól, że dam ci porównanie. Mówiliśmy sobie, że mniej więcej powiedzmy w bardzo optymistycznym scenariuszu do 3 gramów tego kwasu linolowego to jest coś, czego nasze ciało potrzebuje
codziennie, aby sprawnie funkcjonować. Więc ile gramów kwasu inolowego będzie miała jedna łyżka stołowa olejów roślinnych? W zależności od tego, jaki olej sobie wybierzemy, na przykład rzepakowy będzie mieć 3 gramy tego kwasu inolowego, natomiast słonecznikowy może mieć już nawet do 10 gramów. I wydaje mi się, że nikt nie będzie specjalnie protestować, że jedna łyżka stołowa to nie jest dużo, jeśli chodzi o te oleje roślinne. Bo często jeśli chodzi o właśnie smażenie, dorzucanie tego do różnego rodzaju produktów, sałatek, te ilości są znacznie większe. Co więcej, trzeba pamiętać, że efekt będzie się kumulować, tak? Ja tutaj mówię o łyczce stołowej, bo mam na myśli, że ilości, które ktoś będzie dodawać do posiłków, które przygotowuje. Natomiast trzeba pamiętać, że istnieje olbrzymie, tak zwane ukryte, ja przynajmniej tak to nazywam, ilości tych olejów roślinnych, które spożywamy nawet o tym nie wiedząc. I nie chodzi tutaj oczywiście o jakieś syfne jedzenie w stylu chipsy, frytki i tak dalej. Praktycznie dowolny produkt, który się kupi, który jest choć trochę przetworzony, będzie zawierać oleje roślinne. Powodzenia wszystkim osobom, które na przykład chcą kupić śledzie albo jakiegokolwiek rodzaju ryby, które nie toną po prostu w tych olejach roślinnych. Jeśli człowiek się wczyta w skład, to praktycznie wszystko będzie zawierało w sobie oleje roślinne. Tym samym bardzo często praktycznie wszystkie słodycze, jeszcze warto wspomnieć, praktycznie wszystkie słodycze będą miały w swoim składzie różnego rodzaju oleje. Nawet ciasta, które kupuje się w cukierni. Ta kumulacja całkowita spożywanego kwasu inolowego jest naprawdę znacząca i tym samym znaczące są również ilości tego kwasu, które ty będziesz spożywać. Jeszcze inne porównanie, aby w pełni uświadomić po prostu, jak absurdalne ilości olejów roślinnych, tego kwasu inolowego spożywamy, warto po prostu porównać, ile trzeba zużyć określonej ilości, czy spożyć określonej ilości produktów roślinnych, aby uzyskać określoną ilość oleju. Weźmy sobie olej kukurydziany na tapet. Aby spożyć, czy uzyskać 5 łyżek stołowych tego oleju kukurydzianego z kukurydzy, potrzeba będzie mniej więcej około 1,5 kilo kolb kukurydzy. Można się zastanowić, czy rzeczywiście my w toku ewolucyjnym kiedykolwiek mieliśmy do czynienia aż z taką ilością tego kwasu inolowego. Czy byliśmy w stanie go spożyć? Wydaje mi się, że nikt nie zachowywał się w przeszłości jak po prostu umysłowo poturbowany bażant, wpadał w pole kukurydzy i po prostu siedział tam parę godzin i wsuwał po prostu kolba za kolbą. Potrzebuję 5 łyżek stołowych, 1,5 kilo. Wydaje mi się, że rozwolnienie prędzej czy później by dopadło taką osobę i takie bóle brzucha, że po 1 czy 2 posiedzeniach w tym polu kukurydzy pomysły takie by minęły dosyć permanentnie takiej osobie. Te 5 łyżek jeszcze raz stołowych takiego oleju równałoby się mniej więcej wyciśnięciu 1,5 kilo kukurydzy, kolb kukurydzy. Absurdalna ilość, a jednocześnie, mimo tego, że absurdalna, to ilość, którą jak najbardziej jesteśmy w stanie konsumować w ciągu naszego dnia, jeśli po prostu nie śledzimy uważnie spożycia tych olejów roślinnych. Warto przyjrzeć się również wykresom, jak zmieniła się konsumpcja takich olejów roślinnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Chociaż warto wspomnieć, Stany Zjednoczone nie są tutaj jakimś wyjątkiem. To spożycie oczywiście zwiększyło się również w Polsce, w wielu innych krajach tak zwanych rozwiniętych. Jak widać na początku XX wieku ono było stosunkowo niewielkie, nic dziwnego, bo wtedy nie były te oleje produkowane na masową skalę. Następnie spożycie to, wracając już do naszych czasów, do naszej rzeczywistości, skoczyło parędziesiąt razy. I oczywiście też nie powinno dziwić, że między innymi bardzo ładnie z tym skokiem spożycia olejów roślinnych będzie korelować otyłość. Bo do tego jeszcze dojdziemy właśnie, jak te oleje roślinne, które będą wbudowywane w nasze ciało, będą oddziaływać na nasz metabolizm. To będzie kolejna osobna kwestia, ale też będzie to osobny odcinek. Opiszę teraz szybko, jak ogólnie te oleje roślinne, jak kwas inolowy jest wchłaniany w organizmie, jaki jest obiekt tego wszystkiego, żeby zrozumieć, no właśnie, te wszystkie mechanizmy, które potem nam się przydadzą, żeby zrozumieć potencjalne konsekwencje nadmiernej konsumpcji kwasu inolowego. Przede wszystkim po spożyciu tych olejów roślinnych one będą trafiać do żołądka. Tam w żołądku będzie działać enzym, który nazywa się lipaza, który będzie rozbijać te oleje roślinne między innymi na diglicerydy i tak zwane wolne kwasy tłuszczowe. Następnym przystankiem po żołądku oczywiście jest początek jelita
cienkiego dwunastnica, tam zaczyna się dziać magia w postaci oddziaływania kwasów żółciowych, które będą dokonywać emulgacji, między innymi właśnie tych diglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych, gdzie emulgacja polega na mieszaniu się dwóch związków, dwóch substancji, które zwyczajnie się nie mieszają. Takich jak na przykład woda i oleje. I emulgacji nawet można w warunkach domowych dokonać po prostu wylewając wodę i olej do szklanki i wstrząsając nimi. Właśnie tam w jelicie cienkim będzie dochodziło do emulgacji i tworzenia się tak zwanych miceli. I na pewno panie kojarzą choćby płyny micelarne, tak, do zmywania makijażu. Micele to są takie właśnie fajne cząsteczki, które są mieszaniną wody i lipidów. Te micele będą łatwo wchłaniane przez enterocyty, a więc właśnie komórki nasze jelita. I tam w momencie, w którym są wchłaniane przez enterocyty, będzie dochodzić do procesu, który się nazywa reestryfikacja, więc ponownego tworzenia trójglicerydów i zapakowania tych oto trójglicerydów, tych oto lipidów w komórki o największej gęstości w organizmie, jeśli chodzi stricte o lipoproteiny, czyli chylomikrony. W dalszej kolejności chylomikrony, czyli takie nasze, nazwijmy, główne taksówki dla różnego rodzaju lipidów, będą przenoszone do układu limfatycznego, pokrążą tam sobie i są wprowadzane do krwiobiegu. I tam będą sobie krążyć, aż nie natkną się na swojego arcywroga, którym jest lipaza lipoproteinowa, bo ta lipaza z kolei będzie właśnie rozbijać te trójglicerydy znajdujące się w chylomikronach na glicerol, no właśnie, nie bez powodu to są trójglicerydy, tam znajduje się cząsteczka glicerolu, będą rozbijać je na glicerol oraz wolne kwasy tłuszczowe. Wolne kwasy tłuszczowe pójdą sobie do różnego rodzaju organów, mięśni, wątroby, aby je zasilać. Natomiast jeśli chodzi o ten los kwasu linolowego, on następnie może być i najczęściej będzie reestryfikowany znowu do trójglicerydów, a te będą składowane, uwaga, i to jest bardzo, bardzo ważne, będą składowane albo w adipocytach, czyli naszych komórkach tłuszczowych i tam rzeczywiście znajdują się bardzo znaczne ilości kwasu linolowego, jeśli spożywa się go dużo, albo będą znajdować się w fosfolipidach. Fosfolipidy są tak naprawdę taką wierzchnią warstwą, częścią skorupy właściwie dowolnej komórki w ciele, łącznie, uwaga, z lipoproteinami. Łącznie z lipoproteinami takimi jak lipoproteina LDL. Nie dość, że ten kwas linolowy będzie znajdować się w naszej tkance tłuszczowej, to również będzie znajdować się na potęgę tak naprawdę w każdej komórce naszego ciała. Będą to również komórki układu nerwowego między innymi. Trzeba podkreślić, ten kwas ma się tam znajdować, to w momencie, w którym jego konsumpcja jest zbyt duża, będzie się on tam znajdować w bardzo dużych ilościach ze wszystkimi tego konsekwencjami, do których jeszcze dojdę. Zaczniemy sobie od naprawdę starego badania, ale mimo że starego, to jednego z najlepszych, nie najlepszego badania tego rodzaju, które zostało przeprowadzone w roku, uwaga, 1966. Innymi słowy, my tak naprawdę wiemy od ładnych paru dekad, jak właśnie kwas linolowy wbudowuje się w tkanki. W tym badaniu, które trwało 5 lat, sprawdzano, jak mieszkańcy takiego domu seniora, domu spokojnej starości, będą reagowali na zwiększenie konsumpcji kwasu linolowego i zastępowanie właśnie tym kwasem linolowym, olejami roślinnymi spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. I nie dość, że badanie trwało 5 lat, co jest bardzo ważne, to kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że badania nad osobami, które znajdują się w różnego rodzaju domach opieki, mówiąc ogólnie, są wspaniałe z bardzo prostego powodu, bo jest praktycznie niemożliwe, żeby oszukiwać, jeśli chodzi o spożycie danego jedzenia. Czemu? Bo posiłki są kontrolowane w takich przypadkach. Jest bardzo mała szansa przemytu po prostu różnego rodzaju posiłków z zewnątrz. Posiłki po prostu wszyscy spożywają mniej więcej takie same. Więc jeszcze raz mieliśmy w tym przypadku właśnie grupę mężczyzn, która spożywała, to była grupa kontrolna, zwyczajnie między innymi jakiejś większej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, oraz grupę mężczyzn w grupie eksperymentalnej, gdzie zastępowano znaczne ilości właśnie spożycia tych nasyconych kwasów tłuszczowych, spożyciem olejów roślinnych wraz ze zwiększonym tym samym spożyciem kwasu linolowego. Badano m.in. wpływ właśnie tych dwóch diet na cholesterol i tu już trzeba podkreślić, spożycie zwiększone kwasu linolowego bezapelacyjnie będzie prowadzić do spadku poziomu cholesterolu, łącznie ze spadkiem lipoproteiny LDL. To wiemy z różnego rodzaju szeroko zakrojonych badań, między innymi
tej metaanalizy, którą tutaj wrzucę na ekran. To nie ulega wątpliwości i oczywiście takie wyniki uzyskano właśnie w tym badaniu. Jeśli chodzi o grupę kontrolną, czyli grupę mężczyzn, którzy spożywali nasycone kwasy tłuszczowe, to cholesterol wzrósł o 4% w ciągu pierwszych 20 miesięcy. Następnie spadł o 10% poniżej poziomu wyjściowego po kolejnych 40 miesiącach. W grupie eksperymentalnej, a więc w grupie osób, które spożywały znaczone ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, nastąpił natychmiastowy spadek cholesterolu i były to podobne zmiany do grupy kontrolnej, a następnie średnia różnica między grupami wynosiła 14% względem wartości początkowej, oczywiście na korzyść grupy osób, która spożywała zwiększone ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Podobne zmiany w całkowitej ilości lipidów we krwi, ale różnica między grupami wynosiła tylko 6,8% względem wartości początkowej. Także tak czy siak po tym całym okresie, przez który trwało to badanie, poziom cholesterolu u osób, które spożywały wielonienasycone kwasy tłuszczowe był niższy, jak najbardziej statystycznie niższy. A teraz absolutnie najciekawsze wnioski, bo cholesterolem najciekawsze wnioski będą dotyczyły właśnie zmiany składu triglicerydów i tkanki tłuszczowej w reakcji na zwiększoną konsumpcję kwasu inolowego. We frakcjach estrów i lipidów krwi, szczególnie w triglicerydach u osób z diety eksperymentalnej, a więc ze zwiększonym spożyciem kwasu inolowego, wzrosła zawartość kwasu inolowego. Patrząc na te mechanizmy, które omawiałem już wcześniej, nie powinno absolutnie to dziwić, tak? Czyli im więcej będziemy spożywać danego kwasu tłuszczowego, tym więcej będzie go wbudowywanego w komórki naszego ciała. Po 3 latach skład triglicerydów odpowiadał składowi tłuszczu w diecie. Nie powinno to jeszcze raz szokować. To jest śmieszne, to już wiemy od ponad 60 lat, patrząc na wyniki tego badania. U osób z diety eksperymentalnej wzrost był z 11% do 32% po 5 latach zawartości kwasu inolowego w adipocytach, a więc komórkach tłuszczowych. Wystarczyło parę lat, żeby 3-krotnie wzrosła ilość kwasu inolowego w komórkach tłuszczowych. Zmiany odpowiadały funkcji wykładniczej z okresem półtrwania 680 dni, znowu tutaj bez szoku, i szybszy wzrost zwiększonego stężenia kwasu inolowego odnotowywano u osób z niższą masą ciała początkową oraz u tych, którzy przybrali na wadze. Również w tym badaniu zanotowano, że jeśli chodzi o wagę ciała, to osoby, które spożywały nasycone kwasy tłuszczowe podczas trwania tego eksperymentu odnotowały niewielki spadek masy ciała, natomiast osoby, które spożywały znaczące ilości kwasu inolowego, odnotowały z kolei zmianę w drugą stronę, to znaczy niewielki wzrost masy ciała. I tam, trzeba pamiętać, to jest 66 rok, podsumowano, że nie wiadomo skąd wzięła się ta zmiana, bo liczba kalorii była kontrolowana. No więc ja tylko mogę zrobić jakiś spoiler jakiegoś jednego z przyszłych odcinków. Zwiększona konsumpcja tych kwasów, między innymi kwasu inolowego, będzie negatywnie wpływać na tempo metabolizmu, będzie spowalniać metabolizm i będzie prowadzić do kłopotów właśnie z wagą ciała, między innymi. Natomiast to wszystko jeszcze przed nami. W przyszłości, czyli z perspektywy tego roku 66, wielokrotnie badano właśnie te mechanizmy i wnioski były tak naprawdę za każdym razem takie same. Stężenie właśnie różnego rodzaju kwasów tłuszczowych w plazmie odpowiadało konsumpcji danych kwasów tłuszczowych w diecie. Skład kwasów tłuszczowych w fosfolipidach osocza odzwierciedla krótkoterminowe, to znaczy od tygodni do miesięcy, spożycie tłuszczy. Skład osoczowych fosfolipidów to dobry wskaźnik krótkoterminowego spożycia tłuszczów, natomiast skład fosfolipidów błon komórkowych jest bardziej wskaźnikiem długoterminowym i zmienia się wolniej. Natomiast wciąż, jeszcze raz, jeśli będziemy tylko i wyłącznie spożywać ten kwas inolowy w większej ilości, to on będzie prędzej czy później pojawiać się jeszcze raz w fosfolipidach, a te z kolei znajdują się w każdej komórce ciała jako, można powiedzieć, taka warstwa zewnętrzna. Możemy przyjrzeć się jeszcze jednemu badaniu, ostatniemu, bo tak jak mówiłem, jakby ta replikacja jest absolutnie niepodważalna tego, że tłuszcze, które jemy, są po prostu najzwyczajniej w świecie wbudowywane w nasze ciało, w nasze adipocyty, a więc komórki tłuszczowe oraz różnego rodzaju komórki naszego ciała. I w tym badaniu wzięło udział 28 uczestników. Badanie trwało 2 lata i testowano właśnie, jak dieta o zwiększonym stężeniu kwasu inolowego będzie wpływała na stężenie różnego rodzaju kwasów tłuszczowych w estrach cholesterolu, które oczywiście też będą znajdowały się m.in. w lipoproteinach, lipoproteinie choćby LDL.
I znowu nie powinno to dziwić, największy wzrost zanotowano właśnie, jeśli chodzi o te estry cholesterolu, jeśli chodzi o kwasy linolowe. Zmiana wynosiła z 52 mniej więcej plus minus 5,7%. Nastąpił wzrost do 61,6 plus minus 3,7% po 2 latach. Bardzo znacząca zmiana. Przejdźmy teraz do konsekwencji. I te konsekwencje na razie ujmę mechanistycznie. Mianowicie nie będę przytaczać badań, które pokazują szkodliwość. Wyjaśnimy sobie, jak ogólnie mechanistycznie zwiększona ilość tego kwasu linolowego będzie powodować kłopoty, a w osobnych odcinkach omówimy już sobie, wtedy będzie dużo więcej na to czasu, badania, które będą to pokazywać. Więc mówiliśmy sobie, że w tym całym procesie po prostu wbudowywania kwasu linolowego w komórki, one będą między innymi lądować w fosfolipidach. Natomiast same fosfolipidy są właśnie taką zewnętrzną częścią komórek. Można powiedzieć taką częścią skorupy komórek. Fosfolipidy, szczególnie w lipoproteinach, mają to do siebie, że one są narażone na bardzo, taki bym powiedział, bezpośredni kontakt z różnego rodzaju oczywiście molekułami, które będą znajdowały się w krwiobiegu. I część tych molekuł to będą reaktywne formy tlenu, więc nasze kochane wolne rodniki. W tym momencie, w którym będziemy mieć jakikolwiek stan zapalny, szczególnie chroniczny, czyli będzie większych tych wolnych rodników, one mogą wchodzić bezpośrednio w interakcję z fosfolipidami. I teraz w normalnych warunkach, kiedy mamy do czynienia z osobami, które nie mają zwiększonej konsumpcji tego kwasu linolowego, ta ilość kwasu linolowego w fosfolipidach nie jest, już patrząc nawet na te badania, które przytaczałem, znacząca, a to znaczy, że też te fosfolipidy są bardziej stabilne. Bo, i to właśnie było omawiane, jeśli nie obejrzałeś, tutaj przypomnienie, w pierwszej części tego odcinku, kwas linolowy, kwas arachidonowy mają to do siebie, że są cholernie niestabilne z powodu podwójnych wiązań, ilości podwójnych wiązań, które występują w tych kwasach tłuszczowych. Oznacza to, że one są w stanie się utleniać w szalenie łatwy sposób i przypominam, że może się to odbywać pod wpływem kontaktu z tlenem, kontaktu z wysoką temperaturą, ale uwaga, nawet temperatura ciała wystarczy, żeby je utleniać oraz kiedy mamy do czynienia z kontaktem ze światłem słonecznym. I o ile, oczywiście jeśli chodzi o te fosfolipidy, które będą znajdować się w lipoproteinach, nie będzie aż takiego dużego kontaktu z tlenem, to sama temperatura ciała, tak jak mówiłem, może prowadzić do tak zwanej autooksydacji, czyli te same kwasy tłuszczowe pod wpływem po prostu temperatury ciała będą same się utleniać, ale będziemy mieć też tak naprawdę do czynienia z dowolnym, nazwijmy to irytantem, substancją, która będzie powodować kłopoty, podrażnienia właśnie w krwiobiegu. Choćby w tym odcinku omawiałem, że jeśli będziemy konsumować 5 posiłków dziennie, tak jak nam pokazują wszystkie te zalecenia dietetyczne, to każdy posiłek będzie powodować fizjologiczne stany zapalne. Dokładnie też swoją drogą w tym odcinku poprzednim pokazywałem, że ta zwiększona ilość stanów zapalnych bezpośrednio wpływa, bo to opisywano w tych badaniach, na utlenianie lipoprotein. Teraz wyobraź sobie, że twoje lipoproteiny są specjalnej troski, bo zawierają olbrzymie ilości właśnie kwasu linolowego, arachidonowego. To oznacza, że teraz jeśli będziesz mieć zwiększone stany zapalne, nawet nie dlatego, że nie wiem, wypaliłeś fajkę czy napijesz się alkoholu, tylko dlatego, że jesz 5 posiłków dziennie, to te wolne rodniki powstające właśnie w procesie fizjologicznego podniesienia stanów zapalnych związanych z trawieniem będą bezpośrednio wypaczać strukturę twoich lipoprotein LDL. I teraz przypomnienie albo wytłumaczenie dla osób, które może nie interesują się kardiologią. Lipoproteiny LDL nie powodują miażdżycy. Wbrew pozorom, nawet osoby, lekarze, kardiolodzy, którzy uważają i mówią ci, że LDL powoduje miażdżycę, nie mają tego najprawdopodobniej, przynajmniej taką mam nadzieję na myśli. Bo lipoproteiny LDL mają to do siebie, że one przyłączają się do receptorów LDL, czyli tak zwane LDLR, nie powodują żadnych stanów zapalnych, to jest naturalny, że tak powiem, sposób wyjścia lipoprotein z krwiobiegu. Ale utlenione lipoproteiny LDL, tak zwane OX-LDL, miażdżycy już jak najbardziej mogą powodować. Czyli innymi słowy, trzeba najpierw wypaczyć całą strukturę lipoproteiny LDL,
żeby ona była aterogenna, czyli przyczyniała się do powstawania miażdżycy. Te aterogenne, a więc powodujące miażdżycę utlenione formy lipoproteiny LDL nie przyłączają się już do typowych receptorów LDLR, tylko do tak zwanych scavenger receptors, czyli receptorów zmiataczy, które będą znajdować się w makrofagach. W momencie, w którym makrofagi będą wchłaniały te utlenione formy lipoproteiny LDL, będzie dochodziło m.in. do powstawania komórek piankowych, czyli tego całego procesu miażdżycowego. Natomiast najpierw musimy jeszcze raz wypaczyć strukturę lipoproteiny LDL. Wypaczenie struktury lipoproteiny LDL jest wielokrotnie łatwiejsze, kiedy będą znajdowały się właśnie w warstwie tej fosfolipidów, czyli warstwy zewnętrznej lipoprotein, między innymi lipoproteiny LDL, znacznej ilości kwasu inolowego, znacznej ilości kwasu arachidonowego. Im więcej konsumpcji takich kwasów, tym więcej ich będzie w komórkach. Im więcej ich w komórkach, tym więcej, czyli w komórkach mamy na myśli w fosfolipidach, tym większa szansa, że dowolnego rodzaju sytuacje powodujące zwiększenie stanów zapalnych, nawet takich fizjologicznych jak jedzenie, będą w stanie wypaczyć strukturę lipoproteiny LDL. Także mimo tego, że można się cieszyć, że kwas inolowy, przecież on obniża poziom cholesterolu całkowitego, obniża poziom lipoproteiny LDL, to w praktyce może się okazać, i to będę pokazywać w kolejnych odcinkach, może się okazać, że mimo tego, że mamy mniej tych lipoprotein LDL, to ich struktura jest tak niestabilna, że powodują dużo większe zagrożenie, jeśli chodzi o powstawanie miażdżycy, niż ta większa ilość lipoproteiny LDL, która jest mniej podatna właśnie na utlenianie. Podsumowując, ten fragment, właśnie obecność kwasu inolowego przede wszystkim w fosfolipidach będzie stwarzać takie zagrożenie dla zdrowia, ponieważ będzie zwiększać szanse na utlenianie po prostu struktur komórkowych. I mimo, że mówiliśmy sobie, że ten kwas inolowy on będzie lądować w wielu częściach w ciele, między innymi w adipocytach, to tam nie jest aż takim kłopotem, chociaż zaraz damy sobie wyjątek, bo w momencie, w którym mówimy o adipocytach, to tam tłuszcze, lipidy będą znajdowały się w formie triglicerydów. I tam te kwasy tłuszczowe są tak naprawdę, można powiedzieć, otoczone kropelką tłuszczu. Nie ma aż takiego bezpośredniego dostępu po prostu do tego kwasu inolowego, który jest składowany w tej formie, jak w postaci fosfolipidów. Bo tam jeszcze raz, to jest zewnętrzna warstwa, która ma kontakt między innymi ze wszystkim, co będzie w krwiobiegu, jeśli mówimy o lipoproteinach. Składowanie tego kwasu inolowego w triglicerydach, które będą znajdować się w adipocytach, nie jest samo w sobie aż tak problematyczne, chyba że wystawimy się na działanie słońca. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe ogólnie mają to do siebie, że one są w stanie pięknie zwiększać wchłanialność promieniowania UV. Więc jeśli wyjdziesz sobie właśnie zapakowany w tą tkankę tłuszczową, w te adipocyty wyładowane kwasem inolowym na słońce i zacznie się smażyć na plaży, to jedno jest pewne. Stres oksydacyjny, jakby ta destrukcja, która będzie odbywała się w ciele, jest wielokrotnie większa niż w przypadku osoby, która na przykład, i to mnóstwo osób na diecie carnivore zauważa, niż w przypadku osób, które nie konsumują tych olejów roślinnych, nagle się okazuje, że tak jak te osoby zawsze ulegały poparzeniu po wyjściu na plażę i długotrwałą ekspozycję na słońce, to po wykluczeniu i wielu miesiącach na tej diecie okazuje się, że są w stanie bardzo dobrze tolerować słońce i ten kontakt ze słońcem już wcale nie jest takim kłopotem. Podsumowując, adipocyty, składowanie kwasu inolowego w adipocytach nie jest takim kłopotem, chyba że jeszcze raz będziemy mieć długotrwałą ekspozycję na słońce, na wysoką temperaturę w ten sposób, ponieważ trzeba pamiętać, te promienie, one będą penetrować tkanki, więc tak czy siak one jak najbardziej dotrą do tego kwasu inolowego, który jest składowany w adipocytach. Jeszcze raz największym kłopotem jest na pewno kwas inolowy w fosfolipidach. Jeśli chodzi o składowanie na przykład właśnie kwasu inolowego, arachidonowego w estrach, cholesterolu, tutaj już dostęp tych różnego rodzaju choćby reaktywnych form tlenu do tych estrów cholesterolu nie jest aż taki duży, więc to nie jest aż takim kłopotem. Ewentualnie jeszcze dodatkowym kłopotem jest to, że wolne kwasy tłuszczowe, więc niezwiązane, które będą krążyć w krwiobiegu, one również są w stanie dosyć szybko się utleniać, chociaż znowu nic nie utlenia się tak szybko jak fosfolipidy. Zróbmy sobie podsumowanie tego wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się w tym filmiku. Wiemy, że im większy udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim kwasu inolowego, również kwasu arachidonowego, im większa konsumpcja tych kwasów w diecie, tym w większej ilości kwasy te będą wbudowywane w komórki naszego ciała. Kwas inolowy będzie lądować m.in. w adipocytach, a więc w naszych komórkach tłuszczowych. Jak pokazywaliśmy na przykładzie jednego badania, w przeciągu 5 lat
udział kwasu inolowego w tkance tłuszczowej uczestników wzrósł z 11% do 32%, więc trzykrotnie, ale również kwas inolowy będzie wbudowywany w fosfolipidy, które stanowią warstwę zewnętrzną praktycznie dowolnej komórki w ciele, łącznie z lipoproteinami. Dowolna lipoproteina, czy to będą mechylomikrony, czy to będzie lipoproteina o bardzo niskiej gęstości VDL, czy to będzie lipoproteina IDL o średniej gęstości, o wysokiej gęstości, HDL, LDL, wszędzie tam kwas inolowy będzie znajdować się w większej ilości. I samo to, że kwas inolowy, który jest niesamowicie niestabilny ze względu na dużą ilość wiązań podwójnych, ze względu na to, że ten kwas znajduje się właśnie w tych fosfolipidach, będzie dochodzić do bardzo łatwego wypaczania i utleniania różnego rodzaju komórek. Szczególnie lipoprotein LDL, jeśli chodzi o właśnie ten kontekst powstawania miażdżycy. Najciekawsze oczywiście przed nami, bo jeśli już wiemy to wszystko i wydaje mi się, że nikt nie będzie akurat podważał tego, że te kwasy są wbudowywane w komórki naszego ciała, bo jakby ilość dowodów naukowych, które to pokazują, jest obezwładniająca, to najciekawsze będzie pokazanie konsekwencji tego wszystkiego. Między innymi konsekwencją jest tego, że TOTOX, czyli ten stopień całkowitego utlenienia różnego rodzaju choćby olejów roślinnych, czy suplementów takich jak omega-3 jest absolutnie niewiele wart. Bo on pokazuje, jak to często mówię, jak bardzo mamy przesrane na samym początku. Czyli jeśli wiadomo, że utlenianie różnego rodzaju lipidów, które znajdują się w takich olejach i suplementach jest wysokie na samym początku, to znaczy tak, będziemy spożywać po prostu bombę prozapalną, która od razu da nam po dupie. Ale najciekawsze jest to, że nawet jeśli TOTOX jest niski, to długotrwała konsumpcja właśnie tego między innymi kwasu inolowego będzie powodowała, że będzie go dużo więcej w komórkach. I teraz dowolne czynniki prozapalne w ciele będą w stanie i tak drastycznie wypaczać właśnie poprzez utlenianie kwasu inolowego w tych fosfolipidach choćby strukturę różnego rodzaju komórek i prowadzić do niesamowitych kłopotów. I to wszystko jest właśnie jeszcze przed nami. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Jak zawsze czekam właśnie na różnego rodzaju anegdotki medyczne, twoje spostrzeżenia, jeśli chodzi o konsumpcję olejów rośliny oraz pytania, jeśli takowe są. Ostatnio mam coraz mniej czasu, ale postaram się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile będę w stanie. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, jeśli chcesz rozwijać się albo wesprzeć kanał. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka, nieważne jakiej rodziny języków, czy to ugrofińskie, azjatyckie, germańskie, od zera do dowolnego poziomu, albo nawet, jeśli jesteś już na zaawansowanym poziomie, jak osiągnąć jeszcze wyższy poziom. Wszystko po to, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na różnego rodzaju aplikacje, podręczniki, szkoły językowe, korepetytorów i tak dalej. Polecam również kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję z kolei, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, jak tworzyć rozumienie, głębokie rozumienie danego tematu. Idealne dla studentów, maturzystów, osób, które po prostu chcą się uczyć lepiej, dostać lepsze oceny, czy dostać stypendium i też zabłysnąć oczywiście w swojej klasie, czy na swoich studiach. Dla osób, które nie cierpią swojej pracy, chciałyby ją zmienić, ale nie mają na ten moment jeszcze umiejętności, aby tej zmiany zawodu dokonać. Kurs pomoże stworzyć taki plan i opanować właśnie te umiejętności, które będą potrzebne do dokonania tego skoku zawodowego. Kurs jest również polecany dla osób, które mają już cudowną pracę. Jeśli jesteś w takiej sytuacji i potrzebujesz po prostu dodatkowo zdać jakieś egzaminy, certyfikaty, kurs jak najbardziej jest w stanie Ci w tym pomóc, żeby właśnie dostać upragniony awans czy podwyżkę. Kurs jest również polecany dla osób, które chcą więcej zapamiętywać z tego, co słuchają, więcej zapamiętywać z tego, co czytają, żeby po prostu nie czuć, że ten czas, ten wysiłek przelatuje nam między palcami, bo i tak po roku nie pamiętamy praktycznie nic, mimo tego, że spędziliśmy nad daną dziedziną mnóstwo czasu. I na koniec kurs O jeden włos za daleko, który pokazuje, jak zatrzymywać i odwracać androgenowe łysienie, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, oraz między innymi diagnozować i odwracać telogenowe wypadanie włosów. Również jak walczyć z uporczywymi kłopotami skóry głowy, takimi choćby jak upierdliwy łupież. Tutaj jeszcze ważna informacja, jeśli rozważałeś zakup któregoś z tych kursów i do tej pory się nie zdecydowałeś, mniej więcej za 2-3 tygodnie będą następowały podwyżki tych kursów. Tak naprawdę od ich powstania ceny się nie zmieniały. W przypadku kursu Vocabulary Labs jest to 6 lat bez zmiany ceny. W przypadku kursu Experts Incubator polskiej wersji jest to 5 lat. W międzyczasie kursy przeszły
mnóstwo aktualizacji, czasami paręnaście aktualizacji, drastycznie zwiększyła się ich objętość, drastycznie zwiększyła się wartość. W przypadku później ekspertów nawet dodałem parę dodatkowych, pomniejszych kursów jako darmowe bonusy. Ceny będą się zmieniać i będą zmieniać się niestety co najmniej 20%. Innymi słowy, jeśli chcesz jeszcze zaklepać sobie kursy po tej cenie, to polecam zrobić to w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, potem nie będzie już to możliwe. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, łącznie z literaturą naukową, coś wolnego, coś szybkiego, coś, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w opisie znajdziesz oczywiście odniesienia do wszystkich kursów, o których mówiłem, ale również link do mojego newslettera. Tam można wprowadzić swój adres mailowy i wysyłam z kolei artykuły właśnie na temat poprawy pamięci, nauki języków obcych, poprawy produktywności, kreatywności, a nawet czasami analizy badań naukowych. Jeśli z kolei zainteresowały Cię wszystkie informacje, które podałem w tym kursie i chciałbyś je przyswoić jak najszybciej, wszystkie je można ściągnąć w formie łatwo dostępnych, łatwo ściągalnych elektronicznych fiszek. Opcja ta dostępna jest dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można nawet na 1 miesiąc się zapisać, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć fiszki właśnie do tego odcinka oraz ponad 130 ostatnich, bo aż tyle tych fiszek się już zebrało. Również dla patronów kanału dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania. To jest lepszy sposób uzyskania jakiejś tam gwarancji, że uzyska się odpowiedź na swoje pytanie. Oraz również dla patronów dostępna jest sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu wrzucam właśnie jakieś ciekawe badanie, łącznie z jego omówieniem, często odesłaniem do jeszcze innych badań naukowych. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.